Siema, witajcie, jestem RD, a co będziemy robić w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku stestujemy lody Pateca i porównamy dwa smaki do siebie. Mamy tutaj Sensei, Patec Sensei. Tak, Sensei. No, także porównamy je do siebie i damy wam rzetelną opinię. Zobaczymy jak smakują i po prostu, no i sprawdzimy je po prostu, nie? Dokładnie, intro. Teraz. Dobra, tak więc zabieramy się za otwieranie. Tak, to jaki najpierw? Tego Senseja czy tego? Może być ten Sensei. Cię wyłamał? Dobra, tak więc no ja na razie mam takiego i potem zobaczymy tą drugą stronę. No. Tak więc bierzemy się za testowanie. Tak, bierzemy się za testowanie. Bardzo dobry, taki owocowy mocno. Lepszy od standardowego kaktusa. No więc Fryderyku, jaka jest twoja opinia? Na dole jest jakaś cytryna, coś takiego. Jest limonka i granatu. Dosyć podobne są smaki. Ja powiem tak, lód jest bardzo orzeźwiający, taki trochę sorbecik, ale pewno. ogólnie jest na plus, jest o wiele lepszy od standardowego kaktusa. Ja też tutaj powiem, że zazwyczaj jak sobie kupuję lody, to właśnie biorę te od Pateca, bo one są naprawdę zajebiste. Mega przyjemne, dobrze można się schłodzić, są takie orzeźwiające po prostu. Moim zdaniem jest na maksa orzeźwiający. Mega git, mega polecam, moja ocena to jest 9 na 10. Nie ukrywam, że ten smak już jadłem wcześniej, ale tego nie testowałem i zaraz porównamy je do siebie. To licz też mi bardzo smakuje. Jest spoko. Twoja ocena od 0 do 10. Jak miałbym porównywać bo na razie nie mogę porównać do tych reszty kaktusów patecowych, bo żadnego jeszcze oprócz tego nie testowałem. Jeżeli chodzi o tego versus zwykły kaktus, to myślę, że taka mocna 7. 7. Mega polecamy. Zaraz się zabierzemy za testa drugiego od Pateca Ice'a i damy wam rzetelne porównanie. Tak, damy wam rzetelne porównanie. Dobra, tak więc teraz zabieramy się Tak. za testowanie drugiego. Teraz zabieramy się za testowanie Pateca Ice. Od razu sobie porównamy z tym, co teraz mieliśmy. Cytrynowo-miętowe. Ja od razu zaznaczę, że na przykład mi się dużo bardziej to opakowanie podoba niż tamtego. Wygląda bardzo ciekawie. Tak więc co, próbujemy. Ja jestem ciekaw tym Pachnie polewem. tak nietypowo. Czuć odór pasty do zębów. Zgadzam się z tym. Jest taki mocno jak pasta do zębów. Czuć tą miętę. I co tam jeszcze było oprócz tej mięty? Ale to białe cytryna. Ale zimne. Tak, akurat się dobrze zmroziły, bo tamte nie mieliśmy tak mocno zmrożonych, a te są dużo lepsze. Bo one są ice. Wydaje mi się, że jeszcze bardziej orzeźwiające. No. No ta mięta, no nie będę ukrywał, no trochę jak pasta do zębów. Dobra, wyraź swoją opinię o tym lodzie i zaraz ja przejdę do swojej. Moja opinia, jak miałbym podsumować, na razie jakby ta cytryna pasuje do tego loda, ale ta mięta już nie. Trochę jak w tej czekoladzie wedla, mam takie porównanie. Tam też był jeden lód z miętą i to też nie pasowało, tutaj też jest coś takiego. No, ta cytryna na pewno jest bardzo orzeźwiająca, mocno orzeźwia, więc taka ocena to jest 8 na 10. Myślę, że to jest ok ocena. O! Tak, To w porównaniu do tego lepiej przypadł tobie. mi lepiej, bo ta cytryna jest mocno orzeźwiająca. Aha, dobra, to ja teraz przejdę do swojej opinii. Dla mnie ten lód jest taki średni. Oczywiście bardziej mi posmakował ten Sensei. On jest taki bardziej owocowy, taki właśnie tropikalny i to lubię. Ten jest taki mocno orzeźwiający, mocno taki zimny się bardzo wydaje. Ale on smakuje taką pastą, bo mi nie pasuje to połączenie. Na przykład w Grycanie lubię te lody miętowe, tam są dobre, ale tutaj tak w tym sorbecie mi nie leżą. Moja ocena tak ze 3-4 na 10, nie podeszły mi te lody i o wiele bardziej wolę te Senseja, co wcześniej testowaliśmy. Tak więc jeśli macie wybór, to ja wam polecam brać tego. Tak, no generalnie zależy też co wolicie, bo jeżeli na przykład wolicie takie lody bardziej smakowe, które są bardziej owocowe, no to bierzcie tego Senseja, ale jeżeli chcecie coś mocno orzeźwiającego, jakby i to ma być lód, no to ja bym brał tego. Dokładnie. Dobra, tak więc to była nasza recenzja i porównanie tych obu lodów. Tak, to była nasza recenzja. Lajkujcie, subskrybujcie koniecznie z dzwoneczkiem. No i my widzimy się za 2 tygodnie o 12:30. Do zobaczenia, cześć. Do zobaczenia.